Witajcie moi kochani, zapraszam Was dzisiaj na pyszną wędlinę, którą zrobicie sami w domu. Wędlinę z kurczaka, uwielbianą przez dzieci jak i dorosłych. Łatwą w zrobieniu, bardzo szybką, więc zapraszam Was na przepis, a teraz pokażę Wam, jak wygląda ta wędlina w środku. Ona jeszcze jest ciepła, powinnam poczekać, ale po prostu chciałam Wam pokazać. Zobaczcie. Ona jest soczysta, po prostu rozpływająca się w ustach. Polecam Wam zrobić ją na Wielkanoc i nie tylko. Zachwyci Waszych gości i całą Waszą rodzinę. Zapraszam Was na przepis. Składniki, które będą nam potrzebne, to 2 duże piersi z kurczaka, najlepiej 2 duże. Ja mam niestety 3 takie średnie, więc będę sklejać średnie piersi. Żelatyna, której nie ma, zaraz dołożę. 1 łyżka ulubionej musztardy. Ja mam francuską. 2-3 łyżki oliwy z oliwek. Ja mam z dodatkiem suszonego pomidora, bazylii, oregano. Do tego 1 łyżka soli, 1 łyżeczka papryki słodkiej, 1 łyżeczka czosnku, pół łyżeczki kurkumy i pół łyżeczki mam pieprzu cytrynowego. A więc zabierajmy się do pracy. Na początku może zrobimy sobie marynatę. Wlewamy olej. Dodaję musztardę. Każdy musztardę dodaje taką, którą po prostu lubi. Sól, kurkumę. Trochę to wymieszajmy. Paprykę. Pieprz i czosnek. No i słuchajcie, teraz tylko wystarczy wymieszać i mamy marynatę gotową. Odstawiamy, niech się trochę przegryzie, a wybierzemy się za mięso. Będzie nam potrzebny również sznurek do wędli. Pierś, jak widzicie, mam już umytą i osuszoną. I za moment będę posypywać pierś żelatyną i przykrywać ją drugą. U mnie będzie to trochę trudniejsze, bo tak jak powiedziałam wcześniej, ja mam 3 średnie piersi, więc lepiej mieć 2 duże piersi. Lepiej się wtedy po prostu zwija. Muszę sobie pomyśleć. Chyba tak zwinę. Teraz będę związywać, słuchajcie, mięso. Najpierw sobie to jest taki najprostszy sposób wiązania, słuchajcie. Najważniejsze, żeby ona była po prostu mocno związana. Ciasno. Ta żelatyna nie jest potem wyczuwana, słuchajcie, w tym mięsie. Ona jest po to, żeby skleić nam piersi ze sobą.
I słuchajcie, jeszcze myślę, że zwiążę ją sobie odwrotnie. Zobaczcie, jakie to proste i szybkie w wykonaniu. Możemy zrobić własnoręcznie, sami, wiedząc z jakiego źródła mamy piersi z kurczaka. Sami wykonamy sobie wędlinę. A zajmuje nam to parę minut. O, myślę, że chyba już nam się tak dobrze sklei, chociaż jeszcze sobie ją obwiążę, bo to obwiązanie jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby nam potem się ta wędlina nie rozwaliła. Co prawda to w smaku jest ciągle ta sama będzie, ale też żeby ładnie wyglądała. O, słuchajcie, myślę, że jest ok. I teraz wkładamy ją do naczynia. Nasza marynata. Ja chyba dodam troszeczkę jeszcze, słuchajcie, oleju, bo jednak z 3 piersi to jest troszkę większa ilość mięsa. Ok, myślę, że będzie dobrze. I słuchajcie, nakładamy tą naszą marynatę na mięso. Potem musimy ją tak troszkę pomasować, to znaczy pomasować mięso. No i kochani, na dzisiaj to już będziemy mieli wszystko, bo zostawiamy tak przygotowane mięso w lodówce pod przykryciem przynajmniej dobę. O, teraz trochę ją pomasuję, widzicie? Przynajmniej dobę zostawiamy, żeby te wszystkie smaczki tam sobie się przegryzły. No i spotykamy się, kochani, jutro i będziemy robić dalszą część naszej pysznej, domowej wędlinki. Naprawdę, zobaczycie, palce lizać. Więc zostawiam ją tak. Przykrywam do lodówki. I witam Was z powrotem. Mamy kolejny dzień. Już wyjęłam z lodówki kurczaka. Tak się prezentuje. No i słuchajcie, wkładamy tego kurczaka do nagrzanego piekarnika. Piekarnik nagrzewamy do 150 stopni z funkcją góra-dół bez termoobiegu na godzinę. Oczywiście przykrywając go. Mięsko sobie już przekładam do naczynia, w którym będę piekła. I teraz przykrywam pokrywką. I tak będę piekła to mięso teraz na środkowej półce piekarnika 60 minut w 150 stopniach Celsjusza przez godzinę. Więc wkładamy teraz mięso do piekarnika. Słuchajcie, po godzinie już mam kurczaka. Położę go teraz na jakimś półmisku i słuchajcie, poczekajcie, aż on cały się wystudzi, ostygnie.
I wtedy dopiero rozkroimy i zobaczymy, jak wygląda na środku. To pewnie pokażę Wam na początku filmu. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba, że zagości na Waszych świątecznych i nie tylko stołach, bo jest bardzo dobry. Mamy swoją wędlinę, wiemy co jemy. Zapraszam Was na kolejne moje filmy. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie. Na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym filmiku.